Emocje, pożądanie, radość z jazdy, zabawa, prestiż, fenomen to tylko niektóre z określeń, jakie można użyć do opisania motoryzacyjnego zjawiska, jakim jest Porsche. Auta tej marki od dziesięcioleci powodują, że każdy, i to bez względu na płeć, komu nie są obojętne samochody, na ich widok odczuwa przyjemne mrowienie w różnych miejscach ciała. I co by nie mówić, również ślini się na ich widok. Chłodzone powietrzem, chłodzone wodą, do jazdy po torze albo po bulwarach. Oczywiście mam na myśli modele 911, odmieniane przez wszystkie przypadki i rodzaje, czy serię 356, która dała podstawy do stworzenia mitologii Porsche. Zła wiadomość jest niestety taka, że to bardzo droga przyjemność, zarówno w najnowszym, jak i w każdym klasycznym wydaniu. Pocieszające jest natomiast to, że istnieją także inne modele marki, również napompowane pozytywnymi emocjami, które tak jak prezentowane niedawno przeze mnie na tym kanale Porsche 924 można jeszcze kupić za w miarę rozsądne pieniądze. I właśnie na nie chcę zwrócić dziś Waszą uwagę. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Od razu chcę zaznaczyć, że nie jest to typowy poradnik kupującego, bo nie chodzi mi tu o wskazanie konkretnych wersji, czy mówienie o tym, co się w nich może popsuć, albo na co konkretnie trzeba uważać. Potraktujcie to bardziej informacyjnie, jako wskazówkę, która daje obraz rynkowej sytuacji. Tym bardziej, że modele, o których opowiem, dopiero przymierzają się do statusu klasyków. Oczywiście nie musicie się zgadzać z moim wyborem. Ba, jestem wręcz przekonany, że akurat w tym temacie pojawią się skrajne opinie, ale chętnie przeczytam je w komentarzach. Wróćmy zatem do tych modeli. Pierwszym jest Boxster. Już w samych założeniach model ten miał być tańszą alternatywą dla 911 i rzeczywiście kilka lat po debiucie pierwszej odsłony w 1996 roku ten Roadster stał się najchętniej kupowanym modelem marki. Klientom przypadł do gustu atrakcyjny design oraz przede wszystkim doskonałe właściwości jezdne, na które wpływ miały m.in. perfekcyjny rozkład masy, lekkie nadwozie i 6-cylindrowe jednostki napędowe o pojemności od 2,5 do 3,2 litra i mocy od 204 do 266 koni mechanicznych. W gamie nie brakowało również wersji specjalnych, w tym S oraz Spider, ale tu znowu w grę wchodzi kwestia finansów, bo ceny S-ek w dobrym stanie już przekraczają pułap 80 tysięcy złotych, a na Spidera trzeba niejednokrotnie dorzucić ponad drugie tyle. Za to bazowe odmiany z silnikami 2,5 litra i 2,7 litra, które również potrafią dać sporo frajdy za kierownicą, da się znaleźć już w okolicach 33–35 tysięcy złotych. Choć zwykle wymagać będą pewnych inwestycji. Te w stanie przyzwoitym to wydatek 50 tysięcy złotych i więcej. Co ważne, dobrze utrzymane egzemplarze wykazują już duży potencjał na zwiększanie wartości, więc takie Boxstery coraz lepiej oceniane są w kategoriach inwestycyjnych. W 2004 roku generacja 986 zastąpiona została drugą z oznaczeniem 987. Porsche zapewnia, że w tej odsłonie aż 80% części było zupełnie nowych i rzeczywiście widać to zarówno w wyglądzie nadwozia, jak i wnętrza, jak i po spojrzeniu na specyfikację techniczną. Nie zmienił się natomiast charakter i dusza tego auta, które nadal można określać jako jeden z najlepszych sportowych roadsterów na rynku. Nowocześniejszy wygląd szedł tu w parze z bogatszym wyposażeniem i jeszcze lepszymi właściwościami jezdnymi wspieranymi przez zmodyfikowaną gamę jednostek napędowych. Najpierw w wariantach 2,7 litra i 3,2 litra o mocach 240 i 280 koni, później zastąpionych mocniejszymi odmianami 2,9 i 3,4 o mocy 255 i 310 koni. Topowa odmiana Spider, która trafiła do oferty w 2010 roku, dostała nowy silnik o pojemności 3,5 litra i mocy 320 koni. Ceny tych ostatnich sięgają już od 200 do 320 tysięcy złotych, a jak wygląda kwestia finansów w pozostałych odmianach? Najtańsze są egzemplarze bazowe z silnikiem 2,7 litra.
W ich przypadku trzeba przygotować co najmniej 60-65 tysięcy, a w przypadku wersji S minimum 30 tysięcy złotych więcej. Dla porównania, przyzwoite 911 z tego okresu, czyli seria 997, startuje z pułapu około 150 tysięcy złotych. No cóż. Mówiąc o Boxsterze, nie sposób pominąć Caymana, który trafił do gamy Porsche w 2005 roku. Ten model bazujący na Roadsterze przez wielu entuzjastów sportowej jazdy jest szczególnie ceniony, bo dzięki sztywniejszemu nadwoziu popisuje się bardziej wyrafinowanym zachowaniem na drodze. Znam też opinię, że jako coupé Cayman ma bardziej sportowy wygląd, a przy okazji dzięki lepszej izolacji akustycznej zapewnia też większy komfort w codziennym użytkowaniu. W gamie silnikowej Caymana znajdziemy jednostki znane z Boxstera drugiej generacji, czyli 6-cylindrowe 2.7 i 3.4 litra o mocach 245 i 295 koni oraz 330 koni w topowym wariancie R. Ceny w przypadku wersji podstawowych startują od około 75 tysięcy złotych. Dobra, powiedzmy, że to były dość oczywiste propozycje z klasycznym potencjałem. A co powiecie na pierwszego SUV-a marki, czyli Cayenne? Na zachętę powiem tylko, że to najtańszy model w tym zestawieniu. Kiedy debiutował w 2002 roku, wzbudził wielkie kontrowersje, zwłaszcza wśród zagorzałych fanów marki, ale rynek szybko zweryfikował ich wątpliwości. Cayenne nie tylko okazał się sukcesem komercyjnym, lecz także pozwolił Porsche w latach 2000 stanąć na nogi i kontynuować inne projekty, w tym wspomnianą wcześniej drugą generację Boxstera, pierwszego Caymana, a nawet 911 typu szeregu 997 czy Panamerę. Duże zasługi jak na nowicjusza. Przez 8 lat produkcji pierwszej generacji do klientów trafiło ponad 276 tysięcy aut, znacznie przewyższając wstępne prognozy firmy. Pomimo dzielenia platformy z Volkswagenem Touaregiem, oryginalne Cayenne nosiło charakterystyczne cechy konstrukcyjne Porsche i było szybkie. W sumie to jeden z najszybszych i najlepiej prowadzących się SUV-ów w tamtym okresie. W całym cyklu życia tej generacji do wyboru były odmiany z benzynowymi silnikami V6 i V8 o mocach od 250 do 550 koni mechanicznych i diesel. Tak, pierwszy diesel w Porsche, 3-litrowe V6 o mocy 240 koni. Choć pierwsza generacja Cayenne'a od 2020 roku jest już oficjalnie na liście dywizji Porsche Classic, to najwyraźniej na taki status na rynku musi jeszcze zapracować. Owszem, jest kilka wersji modelu stosunkowo rzadszych i przez to bardziej obiecujących pod tym względem, jak chociażby opisywana przez nas w lutowym wydaniu Classic Auto Trans-Syberia, czy topowe warianty Turbo S lub GTS, ale i takich ceny na tle innych modeli Porsche można uznać za atrakcyjne. Turbo da się kupić za niewiele ponad 50 tysięcy złotych, trochę droższe są GTS-y. Podkreślam, że to ceny bo oczywiście zdarzają się wzorowe sztuki z limitowanych serii za 150 tysięcy i więcej. Ciekawiej wygląda natomiast drugi koniec skali, na którym oferty zaczynają się od 10 tysięcy złotych. Owszem, stan tych aut należy określić jako trudny, ale jeśli ktoś szuka samochodu z potencjałem na przebudowę i coraz modniejsze ostatnie modyfikacje, tu ponownie zachęcam do zajrzenia wspomnianego lutowego wydania Classic Auto, to potencjał z pewnością jest. Dobrze, było trochę kontrowersyjnie z Cayenne'em, to teraz będzie jeszcze bardziej kontrowersyjnie. Oczywiście w ujęciu klasycznym, z Panamerą. Powiecie, że to zbyt świeży model, żeby go w ogóle brać pod uwagę w tych kategoriach, ale jako pierwszy sedan w historii marki za jakiś czas może on zyskać w oczach kolekcjonerów. Auto debiutowało w 2009 roku, wywołując spore zamieszanie w segmencie prestiżowych limuzyn i choć w tej klasie wydawać się może, że bardziej liczy się komfort niż osiągi, to Panamera udowodniła, że sportowy charakter również jak najbardziej tu pasuje. Potwierdza to zresztą potencjał silników dostępnych w ofercie. Były to zarówno benzynowe V6 i V8, jak i diesle V6 oraz hybrydy.
O ile najsłabsza wersja zapewniała moc 250 koni mechanicznych, o tyle najmocniejsza Turbo S już 550 koni, pozwalając na przyspieszenie do setki w 3,8 sekundy i rozpędzanie się do 310 km na godzinę. Podobnie jak w przypadku Cayenne'a, także tu największy potencjał klasyczny będą wykazywać topowe warianty i wersje limitowane. Najtańsze oferty rynkowe startują z pułapu 70 000 złotych. Jak widzicie, z wyjątkiem pierwszego Boxstera, wszystkie przedstawione tu modele pochodzą z lat 2000. Do statusu pełnoprawnych klasyków muszą zatem jeszcze dojrzeć. Nie zmienia to jednak faktu, że warto zwrócić na nie uwagę już teraz. W sumie po co odkładać na później przyjemność, jaką bez wątpienia daje jazda Porsche. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.